Znajdujemy się na placu Jakuba Wejhera, czyli dawnym rynku. Granice rynku zostały wytyczone w 1643-1644 roku przez samego założyciela Jakuba Wejhera, którego pomnik stoi tam. Dziś jest to teren zmodernizowany na początku XXI wieku i jest wyłączony z ruchu kołowego. Jeszcze uwaga, taka dygresja. Dzisiaj są obchodzone urodziny miasta, więc będzie tutaj impreza, jest rozkładana scena i już pierwsze fanki stoją i czekają na najprawdopodobniej Dawida Kwiatkowskiego. Ogólnie dużo jest drzew, jest ładnie zalesione, ławeczki są, dużo osób tu przechodzi, właśnie pewnie ze związku z tym, że są dzisiaj urodziny miasta i jest tu nawet nuta Kasiepska Stoleca, pewnie nie bez powodu postawiona na samym rynku Wejherowa, bo Wejherowo jest nazywane duchową stolicą Kaszub. Także będziemy dzisiaj na pewno sprawdzać i odwiedzać szlak kaszubskich nut, o których powiem później w tym odcinku. I zapraszam Was do dalszego oglądania i przejdziemy dalej. Zaczynamy naszą opowieść w samym sercu Wejherowa, gdzie dumnie stoi pomnik samego założyciela Jakuba Wejhera. Wcześniej, w czasach zaboru, stał tutaj pomnik Wilhelma II, cesarza, którego później po powrocie Wejherowa do Polski zdemontowano i sprzedano. Historia tego miejsca jest bardzo burzliwa, co można odnieść po zmianie nazwy tego właśnie rynku, bo właśnie rynek to była nazwa do czasów rozbiorów. Po rozbiorach, w czasie rozbiorów, w czasie panowania pruskiego był to Marktplatz, potem był przemianowany na plac Jakuba Wejhera, kiedy Polska wróciła na mapy w 1918 roku. Później w czasie II wojny światowej został przemieniony na Adolf Hitler Platz, a w czasie po wojnie w 1945, kiedy zdobyli to miasto Rosjanie, to miało nazwę Armii Czerwonej. Dopiero w 1990 roku przywrócono mu historyczną nazwę Plac Jakuba Wejhera, czyli samego założyciela. Pomnik w formie fontanny ukazujący świętego Franciszka ma przypominać o tym, że właśnie Jakub Wejher sprowadził tutaj zakon franciszkanów i są oni w mieście już od ponad 300 lat. A jak pójdziecie ze mną, to tutaj mamy już kolejne nuty, czyli Rydel i Tyć. No? Dobrze mówię? Nie, to jest Rydel, to jest Tyć, czyli dobrze mówiłem. A tam właśnie jest pomnik Remusa, bohatera kaszubskiej epopei, który właśnie ma taczkę pełną książek. Pomnik Remusa, czyli bohatera kaszubskiej epopei, przypomina o tym, że Wejherowo ma długą kaszubską historię. Tak? Pomnik Remusa jest jeszcze w Kościerzynie. A tu mamy kolegiatę Świętej Trójcy. A tu z tyłu jeszcze mamy bardzo dobre obiady domowe, w których byłem, polecam. Można tu na rynku dobrze zjeść. Ale przejdziemy się właśnie w stronę kolegiaty. A, jeszcze ratusz. Ratusz miejski, który jest obecnie za sceną, został wzniesiony około 1650 roku i jest to już trzeci budynek ratusza w mieście, ponieważ pierwszy był drewniany i służył przez niemal wiek dla mieszkańców. Później wzniesiono w XVIII wieku barokową budowlę. Barokowa budowla przetrwała do 1906 roku, kiedy to zawaliła się część sali posiedzeń. Później naprawiono ją w 1908 i tak właśnie stoi do teraz już ten ratusz właśnie. Praca urzędu, poniedziałek, wtorek. Tutaj mamy tablicę.
Gmach ratusza został zaprojektowany przez architektów Augusta Leo Zarra i Ernesta Düringa. Harmonijnie nawiązuje do stylu Empire i XVIII-wiecznej architektury. We wnętrzu wieży ratusza bije prawdziwe serce dawnego Wejherowa. Jest to zabytkowy dzwon z 1649 roku, ufundowany przez samego Jakuba Wejhera i jego żonę. Jeśli będziecie spacerować w południe o 15 lub 18, z wieży usłyszycie nie byle jaką melodię, lecz marsz kaszubski Hieronima Derdowskiego. Wnętrze tego zabytku skrywa salę tradycji i historii Wejherowa, po której oprowadzają przewodnicy. Zobaczycie tu szczegółowe makiety historycznego centrum miasta oraz kalwarii wejherowskiej, a także dawne instrumenty i kaszubskie hafty. W ratuszowych piwnicach odtworzono autentyczną historyczną celę więzienną, a cały obiekt przeszedł gruntowny remont w 2004 roku. Za co zresztą zdobył główną nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszą modernizację zabytku. Patrząc na zachodnią pierzeję wejherowskiego rynku, natrafimy na dawny szpitalik przytułek dla ubogich, który jest jednym z najstarszych i najcenniejszych zabytków świeckiej architektury w mieście. Budowę tego niewielkiego barokowego domku ukończono dokładnie 4 października 1644 roku, tym samym dniu, w którym uroczyście poświęcono znajdującą się tuż obok kolegiatę. Obiekt wybudowano w tradycyjnej konstrukcji szachulcowej, co nadaje mu charakterystyczny wygląd tak zwanego muru pruskiego. Fundatorką tego przytułku była Anna Elżbieta, pierwsza żona założyciela miasta. To miejsce to piękny dowód na to, że od samych początków istnienia Wejherowo dbało o najuboższych mieszkańców. Szpitalik pełnił swoje socjalne funkcje przez stulecia, a jego dobroczynną misję wspierali finansowo również późniejsi właściciele miasta, tacy jak hrabia Ignacy Przebędowski, choć upływ czasu naruszył dawną konstrukcję, dzięki gruntownej renowacji w 1986 roku ten budynek odzyskał swój pierwotny wygląd. Dziś dawny szpitalik nadal służy ludziom, choć w nieco inny sposób. Na parterze mieści się sklepik, w którym możecie kupić pamiątki z Kaszub oraz dewocjonalia. W 1634 roku, podczas wojny moskiewskiej i oblężenia twierdzy Biała, Jakub Wejher został przysypany gruzami po potężnym wybuchu. Będąc w śmiertelnym niebezpieczeństwie, złożył Bogu ślubowanie. Jeśli ujdzie z życiem, wybuduje w swoich dobrach kościół ku czci Trójcy Świętej. Przeżył i słowa dotrzymał. W 1643 roku ukończono budowę drewnianej, szachulcowej budynku kościoła Świętej Trójcy, którą uroczyście poświęcono i otwarto 3 października 1644 roku. Ta świątynia to jest najstarsza parafia w całym Wejherowie. No w sumie się nie dziwić, skoro powstała razem z miastem. A w zasadzie to miasto powstało ze względu na budowę tego kościoła. Wszystko się łączy. To, co widzimy dzisiaj, to jednak znacznie późniejsza barokowa budowla z cegły, ufundowana w latach 1754-1755 przez ówczesnego właściciela miasta, hrabiego Piotra Przebędowskiego. Swój dzisiejszy kształt kościół zyskał dzięki rozbudowie w latach 1927-1929, kiedy to wybitny ksiądz prałat Edmund Roszczynialski powiększył go dwukrotnie, dodając nawy boczne i nowe prezbiterium. Wnętrze zachwyca rokokowym i późnobarokowym wystrojem. Będąc w środku pod sufitem wisi kuty żyrandol z XVIII wieku, którego zwieńczeniem jest polski orzeł. Uwagę przykuwa też rokokowa ambona, zabytkowa chrzcielnica oraz piękne witraże pochodzące z XIX i XX wieku. Ogromne znaczenie tej świątyni dla całego regionu nastąpiło 14 września 1995 roku, kiedy to arcybiskup Tadeusz Gocłowski podniósł ją do zaszczytnej godności kolegiaty. Pamiętacie ślubowanie Jakuba Wejhera pod gruzami twierdzy? To właśnie w tym miejscu obietnica przebrała materialny kształt. Świątynia pod wezwaniem świętej Anny wraz z klasztorem powstała w latach 1648-1651. Wejher sprowadził tu zakonników franciszkańskich, aby otoczyli opieką duchową miasto oraz powstającą kalwarię wejherowską.
Choć z zewnątrz kościół jest dość skromną, ceglaną budowlą o gotyckich proporcjach z barokową fasadą, to jego wnętrze kryje skarby. Środek to prawdziwa perła sztuki późnego baroku. Jeśli przyjrzycie się uważnie głównemu ołtarzowi tuż za sceną ukrzyżowania, dostrzeżecie fresk, który przedstawia Jakuba Wejhera i jego żonę Annę Elżbietę, którzy w dłoniach trzymają makietę założonego miasta. Prawdziwym sercem tego kościoła jest prawy ołtarz boczny, w którym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Wejherowskiej, uzdrowicielki na duszy i ciele. Dzieło to pochodzące z drugiej połowy XVII wieku skrywa dwa niesamowite detale. Po pierwsze, dzieciątko Jezus trzyma w dłoni czerwoną różę. Jest to nawiązanie do herbu Wejherowa. Po drugie, prawe ucho Maryi odsłania subtelny kolczyk. Znaczenie tego wizerunku jest tak ogromne, że w 1999 roku podczas wizyty w Sopocie osobiście ukoronował je sam papież Jan Paweł II. A to nie koniec tajemnic. Pod posadzką świątyni rozciągają się krypty, gdzie w rodzinnych sarkofagach spoczywają szczątki założyciela miasta Jakuba Wejhera, a także członków jego rodziny, późniejszych panów na Wejherowie, między innymi rodu Przebędowskich oraz zasłużonych zakonników. Wejherowo to nie tylko bogata historia, to także teraźniejszość i powiew nowoczesności. Idealnym tego dowodem jest Filharmonia Kaszubska, będąca siedzibą Wejherowskiego Centrum Kultury. Gmach oddany do użytku w 2013 roku stał się architektoniczną ikoną miasta. Spójrzcie tylko, czy swoim kształtem nie przypomina kadłubu statku lub rybackiej łodzi. Wnętrze kryje nowoczesną salę widowiskową o znakomitej akustyce, kino, galerię sztuki oraz liczne przestrzenie warsztatowe. To właśnie na tej scenie goszczą muzycy, a widzowie mają dostęp do koncertów symfonicznych przez festiwale, aż po spektakle operowe i teatralne. Szlak Nut Kaszubskich to trasa tematyczna, która łączy najważniejsze zabytki i walory przyrodnicze Wejherowa z tradycyjnym, lokalnym folklorem. Aby przejść cały szlak, wystarczy podążać za 14 specjalnymi rzeźbami, które rozsiane są w najbardziej charakterystycznych punktach miasta. Każdy z tych elementów symbolizuje kolejną frazę kaszubskiego abecadła. Pierwszą nutę znajdziecie pod kościołem Świętej Anny, a podążając dalej odkryjecie rzeźby nawiązujące do słów pieśni, takich jak skrzypce, basy czy widły gnojne. Wielki finał czeka na Was w Parku Majkowskiego. Na ławeczce odpoczywa rzeźba kaszubskiego muzykanta, a gdy tylko wciśniecie guzik na jego akordeonie, zagra i zaśpiewa dla Was słynne kaszubskie nuty w wykonaniu Tadeusza Dargacza. Za projekt wszystkich tych rzeźb odpowiadają lokalni, wejherowscy artyści Tomasz Morek i Artur Wyszecki. Na obrzeżach Parku Majkowskiego możemy odkryć techniczną twarz Wejherowa. Są to młyny nad rzeką Cedron. Rzeka Cedron była motorem napędowym lokalnej gospodarki. Te młyny mieliły zboże od XVIII wieku do lat 80. XX stulecia. Zespół, który tutaj dziś widzimy, został przebudowany w 1928 roku i dalej opiera się na dawnych rozwiązaniach hydrotechnicznych. We wnętrzach z kolei wciąż spoczywają fragmenty kół zębatych i dawnych mechanizmów. Z biegiem lat młyn zyskał nowe życie, a obecne zabudowania kryją prywatną elektrownię wodną. Park Miejski imieniem Aleksandra Majkowskiego to zielona oaza wejherowa i jedno z najpiękniejszych założeń tego typu w północnej Polsce. Ten XVIII-wieczny park pałacowy w stylu angielskim to idealne miejsce, by na chwilę złapać oddech. Dawniej był to teren mocno bagnisty, podzielony na 87 tak zwanych mokrych ogrodów. Dopiero w 1767 roku wykupiono je od wejherowskich mieszczan, by stworzyć to imponujące założenie. Wędrując
alejkami natraficie na Aleję Różaną z piękną pergolą oraz systemem kanałów i stawów zasilanymi wodami rzeki Cedron. Spacerując w cieniu starych buków i dębów spotkacie niezwykłych mieszkańców, m.in. orły bieliki, żurawie koroniaste i pelikany. Rodziny z dziećmi pokochają tutejszy plac zabaw, a fani kultury tutejszy plenerowy amfiteatr, który w letnie weekendy tętni życiem podczas festynów i koncertów. Pałac Przemędowskich i Keyserlingów to arystokratyczna perła miasta. Budowę tej rezydencji rozpoczął w 1767 roku hrabia Ignacy Franciszek Przebędowski, ówczesny właściciel miasta. Pech chciał, że pierwszy rozbiór Polski i kłopoty finansowe przerwały jego ambitne plany. W XIX wieku, a dokładniej w 1857 roku, Otto Archibald Keyserling nadał budowli neogotycki charakter z elementami renesansowymi. Bryła pałacu wyróżnia się na tle całej architektury Pomorza, bo swoim wyglądem bezpośrednio nawiązuje do willi z południowych Włoch. Podczas prac konserwatorskich odkryto tu XIX-wieczne polichromie w stylu malarstwa pompejańskiego. Te malowidła ścienne przedstawiające pejzaże słoneczne Italii, tarasy, arkady czy nadmorskie klify są prawdziwym rarytasem tej części Europy. Ale estetyka to nie wszystko. Od 1995 roku pałac pełni ważną funkcję. Jest główną siedzibą Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. To jedyne muzeum w Polsce, które na taką skalę chroni i promuje regionalne piśmiennictwo oraz muzykę. I zobaczycie tutaj m.in. oryginalny rękopis epopei Życie i przygody Remusa Aleksandra Majkowskiego, starodruki, a także kolekcję autentycznych ludowych instrumentów, takich jak bazuny, burczy basy i diabelskie skrzypce. Perła w koronie Wejherowa, Kaszubska Jerozolima, czyli Kalwaria Wejherowska. Powstała ona jako trzecia w kraju, jest właśnie trzecia najstarsza w kraju i powstała w zalesionym terenie w latach 1649-1666. Ufundowana przez nie tylko założyciela miasta Jakuba Wejhera, ale przez innych bogaczy również. I jest to kompleks 26 kaplic właśnie w terenie zalesionym. Tak jak tu jest napisane, jedna z najpiękniejszych kaplic Kalwarii, ufundowana przez pierwszą żonę Jakuba Wejhera, Annę Elżbietę. Zbudowana przed 1654 rokiem i jest to spotkanie Chrystusa z Matką Bożą. Ta tu kaplica. W 3 językach i żeby zobaczyć, można zeskanować kod QR. Na 50 lajków pod filmem z Wejherowa przejdę przez całą Jerozolimę Kaszubską, przez całą Kalwarię Wejherowską i wtedy będę opowiadał co i jak. Duchowa stolica Kaszub, tak? Co to znaczy? To znaczy właśnie, że tutaj przyjeżdżali z pielgrzymkami i dlatego duchowa, ponieważ tu się modlono. Nadano wzgórzom biblijne nazwy, czyli wzgórze Kalwaria, tak? Wzgórze Golgota, Góra Oliwna, Góra Syjon, rzeka Cedron, która wcześniej nazywała się Rzeką Białą. I jest to, żeby właśnie jak najbardziej przypodobać, to jest złe słowo. Co? Upodobnić, dokładnie. Upodobnić do Jerozolimy. Tu mamy jeszcze jedną taką kapliczkę właśnie do góry i jest to pierwszy upadek Chrystusa, tak? Ta kapliczka. Ona jest w stylu tak zwanego muru pruskiego postawiona. Zrobione tak, żeby jak najbardziej upodobnić Kalwarię Wejherowską do Jerozolimy. Oprócz tego cystersi wysłali ojca Roberta z Verden, aby obliczył odległości. To są oryginalne odległości z Jerozolimy, z Ziemi Świętej, które przeszedł Jezus w trakcie swojej drogi męczeńskiej, tak? Jeżeli teraz tutaj jest pierwszy upadek
a tam jest Jezus widzi swoją matkę, to znaczy, że schodzimy w tamtą stronę, tak? Bo Jezus upadł, gdyż spojrzał i widział swoją matkę. Widział twarz matki, ale o szczegółach 50 lajków. Mało tego, sprowadzono tutaj i umiejscowiono pod każdą z kapliczek oryginalną ziemię z Ziemi Świętej, tak? Pod każdą z kapliczek jest ziemia święta, tak? Ziemia z Ziemi Świętej. Tu mamy kapliczkę, która mówi o podjęciu krzyża przez Jezusa, tak? Jezus dostaje tutaj krzyż, idzie, tam się przewraca, widząc swoją matkę. Cała Kalwaria liczy 4,6 km długości. Możemy tutaj trafić na takie perełki jak na przykład Pałac Piłata. Jest to arcydzieło baroku, czy nawet Kościół Trzech Krzyży albo kaplicę grobu Chrystusa. Kaplica grobu Chrystusa jako jedyna na całym Pomorzu, jako jedyny budynek sakralny na całym Pomorzu, została stworzona w całości z ciosanego piaskowca, którego obrabiano w Krakowie i Wisłą przetransportowano do Gdańska i z Gdańska tutaj. Kalwaria Wejherowska to nie jest uśpiony w lesie zabytek. Tutaj w czasie dorocznych odpustów możemy zaobserwować unikatowy w skali kraju taniec feretronów. Wtedy chłopcy i dziewczyny tańczą z obrazami. Wrzucę wam wrzutkę. Przejdźmy dalej. Tutaj właśnie jest ta kaplica pałacu Piłata, tak? W Wielki Piątek odbywa się tutaj misterium męki pańskiej. I to wszystko jest dzięki Jakubowi Wejherowi i tym, którzy po nim przejęli miasto. Możemy właśnie dzięki temu zwiedzać nie tylko Wejherowo jako miasto, ale także Wejherowo jako kaszubską stolicę duchową. Kiedyś w Wejherowie funkcjonował prawdziwy śródlądowy port przeładunkowy. Znajdował się on na terenie dawnej cementowni, która pod koniec XIX wieku powstała w pobliskim Bolszewie. Produkowano tu unikalny w skali kraju biały cement portlandzki. Aby dostarczyć do niego surowce z jeziora Orle, czyli błękitną glinę i margiel, wybudowano specjalny kanał. Szlak wodny poprowadzono tak, że lustro wody znajdowało się 6 metrów powyżej naturalnego koryta rzeki Redy. Dlaczego? Dzięki temu za pomocą małej śluzy można było łatwo spuścić wodę z basenu do rzeki, tworząc suchy dok. Na wybetonowane dno zjeżdżały wtedy wozy konne ze sprzętem, by swobodnie naprawiać osiadłe barki. Barki z surowcem i drewnem na beczki były ciągnięte wzdłuż kanału przez konie stąpające po jego brzegu. Na betonowym nabrzeżu stał parowy żuraw dźwigowy i jego brat bliźniak do dziś stoi w angielskim porcie w Bristolu. Gotowy cement pakowano do beczek i wywożono z fabryki specjalną kolejką wąskotorową wzdłuż dzisiejszej ulicy Przemysłowej, prosto na Wejherowski dworzec kolejowy. Dziś niecka portu jest zarośnięta drzewami, a po dawnej potędze zostały tylko resztki żurawików i betonowe mury. To miejsce jest pomnikiem dawnej inżynierii i historii Wejherowa. Przed wieloma laty w Wejherowie kwitł przemysł tytoniowy. Na skrzyżowaniu ulicy 12 Marca, która dawniej nosiła nazwę Gdańskiej, oraz ulicy w Niebo Wstąpienia, w czasach przed wprowadzeniem państwowego monopolu dumnie funkcjonowała wielka fabryka cygar i papierosów. Zakład ten należał do Pawła Pokory i słynął z produkcji wysokiej jakości cygar oraz papierosów. Potęgę tej fabryki możemy podziwiać głównie na niemal 120-letnich pocztówkach, które zachowane są w zbiorach Wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Wejherowo to północna brama do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ten rozległy kompleks leśny charakteryzuje się polodowcową rzeźbą terenu. Pofałdowane, strome wzniesienia i głęboko wcięte doliny to raj dla piechurów, biegaczy i pasjonatów Nordic Walking. Z samego Wejherowa możecie wyruszyć na wspaniałe wędrówki, jeśli macie ochotę na dłuższą wyprawę. Czeka na Was liczący około 55 km czerwony szlak wejherowski, który prowadzi aż do Sopotu. Dla poszukiwaczy nieco mocniejszych wrażeń i kondycyjnych wyzwań wytyczono czarny szlak Zagórskiej Strugi, uznany za jeden z najtrudniejszych technicznie na Pomorzu. Z kolei fani dwóch kółek mogą ruszyć odnowionym niebieskim szlakiem rowerowym, który przecina najbardziej malownicze partie tego parku. Moi drodzy, miałem jeszcze dla Was przygotowany temat o Piaśnicy i o zbrodni w lesie piaśnickim, ale zepsuło mi się koło w samochodzie i będę musiał ten temat zostawić na inny odcinek. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie filmów do końca. Zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Wszystkim, którzy to już zrobili, bardzo, bardzo dziękuję i widzimy się już w następnym odcinku. Najprawdopodobniej z regionu o nazwie Kociewie. Pozdrawiam. Już? Ja robię krok do przodu, ty robisz krok do tyłu, ja? No pój. Jest pomnik tej kotwicy, nie? Bo właśnie Wejherowo było kiedyś powiatem morskim, stolicą powiatu morskiego. Jak nie było, jak jeszcze Puck tego nie przejął. I w ogóle tutaj Antoni Abraham, czyli zwany królem Kaszubów, przywitał generała Hallera i razem ruszyli do Pucka i ponoć Antoni Abraham miał 2-metrową tabakierę, nie? Masz 7 pałacowych krajobrazów. W ogóle Pałac Przemydowskich i Kaiserlingów to jest pałac, który nawiązuje do architektury. Ten pałac nawiązuje do architektury włoskiej. To je Riedel, to je Teć, to są hojna, witwe gnojna.